Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o takim bardzo fajnym obiektywie marki TT Artisan, a mianowicie TT Artisan 75 mm ze światłem 2. Ten obiektyw jest mi udostępniony przez firmę interfoto.eu, która to jest wyłącznym dystrybutorem marki TT Artisan w Polsce. I dzięki nim też mam Nikona ze sobą, na którym mogłam sobie ten obiektyw przetestować. I od razu Państwu powiem, że to jest bardzo, bardzo fajny obiektyw, który jeszcze jak weźmiemy pod uwagę jego cenę, a wydaje mi się, że nowy kosztuje około 1000 zł, to jest jakieś chyba 999 zł, żeby psychologicznie było nam łatwiej to znieść. No to biorąc pod uwagę cenę jego nowego, to jest to naprawdę rewelacyjny obiektyw. Co mi się, drodzy Państwo, w nim bardzo podobało, jeśli chodzi nawet o jego budowę, to, że on jest dość niewielki, bo on jest taki, bym rzekła, dość wąski, szczupły, jak na obiektyw, który ma 75 mm. Ma tą soczewkę swoją, też nie jakąś ogromną. Tutaj jest filtr. Jaki tutaj mamy filtr? 62 mm, widzicie Państwo? 62 mm, więc też nie jakiś bardzo długi, więc też nie kosztowny bardzo. Tutaj dzięki temu, że ten obiektyw nie jest taki gruby, to tu spokojnie jest jeszcze mnóstwo miejsca na palce i na uchwyt. Co bardzo mi się podoba w tym obiektywie, wiecie Państwo, że ja te moje manualne obiektywy TT Artisan bardzo lubię za to, że mają pierścień przysłony. I tutaj ten pierścień przysłony też mamy. I możemy sobie normalnie, ręcznie tą przysłonę zmieniać. Co więcej, jeżeli ktoś z Państwa na przykład woli zmieniać sobie przysłonę tutaj pokrętłami na aparacie, też można to zrobić. Wystarczy przełączyć sobie tutaj na A i już mamy wtedy na pokrętłach, przestawiamy sobie przysłonę. Tutaj mogę Państwu pokazać, jak się pięknie przysłony nam zmieniają w momencie, jak kręcimy tym pierścieniem przysłon. Tu chyba Państwo widzicie, prawda? Tak, widać, jak nam się pięknie otwiera, przymyka. I tu tylko takie słowo przestrogi, gdybyście Państwo nabyli drogą kupna sobie ten obiektyw i chcieli sobie przymknąć bądź otworzyć pierścień, pokręcić sobie pierścieniem przysłony, przepraszam, to nie będzie widać pracy tej przysłony. Dopiero jak jest obiektyw podłączony do aparatu i dostaje zasilanie, wtedy dopiero widać, co się dzieje z listkami przysłony. Jeśli chodzi o budowę tego obiektywu, to tutaj więcej właściwie nie ma. Mamy ten pierścień przysłony i mamy pierścień ostrości. Obydwa działają bardzo fajnie. Pierścień ostrości działa w miarę lekko, gładko, ale nie za lekko, bym powiedziała. Ten pierścień przysłony działa bardzo w porządku, z lekkim oporem, nie z dużym oporem, ale jest na tyle daleko, że nie zdarzyło mi się, żebym przypadkiem go kliknęła. Oczywiście pięknie też sobie cyka, to Państwu już pokazuję. Proszę bardzo. Tak sobie właśnie pięknie pierścień przysłon cyka. No i co? Jeśli chodzi o samą budowę tego obiektywu, to tyle mogę Państwu powiedzieć. Nie wzięłam sobie tutaj tej jego podstawki, ale on ma bardzo fajną rzecz, bo on ma w tym tylniej pokrywce obiektywu znajduje się port USB. I jeżeli chcecie Państwo sobie zaktualizować oprogramowanie do niego, to wystarczy zwykły kabelek USB-C, podłączyć do komputera, wejść sobie na stronę TT Artisan, sprawdzić, jakie jest oprogramowanie obecnie na obiektywie i można sobie ściągnąć aktualizacje. Bardzo proste, bardzo szybkie, bardzo przyjemne i bardzo sprytnie wymyślone, że bez względu na to, jaki macie Państwo system, za każdym razem ta aktualizacja wygląda tak samo, a też nie ma żadnego portu USB na samym obiektywie, dzięki czemu nie ma on jakichś takich dziur na przykład z boku, bo wiem, że są takie obiektywy, że tutaj na przykład gdzieś mają ten port USB i to takie nie budzi to zbytnio zaufania, jeśli chodzi o obiektyw. Obiektyw ma też osłonkę, która z tego co rozumiem przechodzi sobie w zestawie. Ta osłonka jest taka fajna, kwadratowa
i nie ma większego problemu z jej nakładaniem. Taka sobie jest, że ma takie, nie jest idealnie zaoblona, ma takie kwadratową budowę. Dobrze, drodzy Państwo, to przejdźmy sobie teraz może do kilku zdjęć, jakie tutaj zrobiłam tym obiektywem. Tym razem będzie taka gratka, że będą też zdjęcia portretów, bo jest to typowo portretowy obiektyw i udało mi się zaprosić Noni, która jest studentką tutaj w Polsce, do tego, żeby zapozowała do kilku zdjęć. Noni się zgodziła się na publikację tego materiału, na publikację swoich zdjęć, dlatego mogę Państwu pokazać, jak ten obiektyw zachowywał się właśnie w portrecie. I mogę Państwu już powiedzieć, że był naprawdę bardzo, bardzo ostry. Te zdjęcia są edytowane i tutaj skóra jest troszkę wygładzona. To też nie była najlepsza pora dnia, więc światło było ostre, więc ja tu musiałam dość mocno ściągać prześwietlenia i wyciągać cienie momentami, żeby te zdjęcia były takie przyjemne. Natomiast jest obiektyw bardzo, bardzo ostry. Nie miałam problemu z autofokusem. Jeśli chodzi o śledzenie oka, twarzy, no to jak modelka zajmowała większość kadru, to nie było problemu. W momencie, jak zajmowała go troszkę mniej, no to aparat się trochę gubił, ale myślę, że to jest kwestia bardziej aparatu, a nie samego obiektywu. Więc jeśli chodzi o autofokus, to ja nie miałam z tym żadnego problemu i dla takiego użytku, dla jakiego on tak naprawdę jest stworzony, czyli głównie do portretu, myślę, że jest super szkłem. Zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę jego cenę. Mnie się zdjęcia z niego bardzo podobały. On bardzo przyjemnie rozmywa tło, bardzo przyjemne robi też te kuleczki bokeh. Tutaj Państwu pokazuję takie 2 zdjęcia wieczorne, które nim zrobiłam na F2, jak sobie te bokeh się nam rozmywa i jakie kształty przyjmuje, bo tutaj taka nam wychodzi cytrynka na brzegach gdzieś tam, a z tyłu wychodzą ładne kuleczki, czy w środku może tak, w środku kadru wychodzą ładne kuleczki, a na brzegach jest taka cytrynka. Bardzo mi się podoba, jak ten obiektyw odcina nam postać od tła. No, generalnie ja jestem bardzo zadowolona z niego, drodzy Państwo. Nie wiem, co Państwu więcej o nim powiedzieć. Wiem, do czego będzie jeszcze super. Ten obiektyw będzie też bardzo fajny do właśnie takiej zwykłej fotografii ulicznej. Ja nie miałam czasu na to, żeby go wziąć na spacer ze sobą do takiej fotografii typowo ulicznej w trakcie dnia. Wyszłam sobie 2-krotnie z nim wieczorem i te kilka zdjęć, które Państwu pokazuję, to są właśnie z takiego wieczornego wyjścia z tym obiektywem. I też jestem bardzo zadowolona z rezultatów. Z tego, jak on właśnie rysuje, jak rozmywa tło, jakie robi te kuleczki bokeh i jakie robi też gwiazdki, bo tutaj na jednym ze zdjęć zobaczycie Państwo tą taką gwiazdkę, która się nam robi na wyższych przysłonach i on ma je bardzo przyjemne, bo ma takie normalne, szpiczaste gwiazdki, na które się bardzo przyjemnie patrzy i które dają bardzo fajny efekt optyczny. Drodzy Państwo, co ja tu mogę więcej Państwu na temat tego obiektywu powiedzieć? Ja go polecam w 100%. Jeżeli Państwo poszukujecie obiektywu do portretu, to jego cena jest rewelacyjna, nawet nowego. A jeśli jeszcze by się udało go może dostać używanego, to już bym się w ogóle nad niczym nie zastanawiała. Jeżeli macie Państwo aparat w systemie, pod który jest robiony ten obiektyw, ja tutaj korzystałam z Nikona akurat, na pewno jest on pod Sony, w sumie nie sprawdziłam, czy jest pod Panasoniki, czy jest pod Elmont, czy też jest pod Canona pełnoklatkowego, na pewno go nie ma. Ale czy Sony, czy Nikon, super obiektyw, super inwestycja. Wiecie Państwo, ja nie jestem profesjonalistką. Ja nie zarabiam na fotografii, ale myślę sobie, że spokojnie taki obiektyw na taki na przykład początek drogi z fotografią profesjonalną, jeżeli chciałabym zarabiać na fotografii, to nie wahałabym się wybrać ten obiektyw, bo nie bałabym się w ogóle o jakość zdjęć.
Super propozycja, czy dla pasjonatów, amatorów, czy dla właśnie kogoś, kto być może zaczyna swoją drogę z fotografią i ten budżet jeszcze nie jest taki duży, żeby zainwestować w nie wiadomo jaki sprzęt. Bardzo, bardzo polecam, jeżeli możecie Państwo go sobie wypróbować, możecie Państwo go nabyć, bądź też rozważaliście jakiś obiektyw portretowy, a nie do końca ufacie może tym obiektywom firm trzecich. Naprawdę w niego bym szła bez dwóch zdań. Super obiektyw. Super obiektyw. Mnie się zdjęcia z niego bardzo podobały i mam nadzieję, że Państwu też. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, że nie było w zeszłym tygodniu filmu, ale życie było bardzo zajęte. Dzisiaj też jest zajęte. Mam przerwę w pracy i nagrywam ten film. Dajcie Państwo znać proszę w komentarzach, czy na przykład mieliście możliwość skorzystania z tego obiektywu i co o nim myślicie. Być może Państwo odkryliście rzeczy, których ja nie odkryłam, jeśli chodzi o ten obiektyw. W opisie do filmu oczywiście będzie link do Interfoto EU, gdzie można sobie ten obiektyw kupić z polskiego sklepu, z polską gwarancją. Będzie też link w ogóle do Interfoto EU, gdzie możecie Państwo sobie poszukać jeszcze jakichś innych skarbów. Ja bardzo Państwa zachęcam. Nie mam porównania z innymi obiektywami portretowymi pod Nikona, ale tak sobie myślę, że jak w takiej cenie można mieć portretówkę, to ja bym się nie zastanawiała. Nie zastanawiałabym się, tylko bym go po prostu brała. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, dziękuję bardzo Państwu za komentarze, za polubienia i za subskrypcję. Drodzy Państwo, rośniemy, może cel 1000 uda się niebawem osiągnąć. Życzę Państwu bardzo miłego dnia i do usłyszenia wkrótce.